Cześć! Znajdujemy się na stoku Dębowiec w Bielsku-Białej i spróbujemy dzisiaj sprawdzić, ile można zaoszczędzić jeżdżąc na elektryku. Specjalnie, żeby zaprezentować Wam możliwości terenowe Crossa Soil Boost 2.0, przenieśliśmy się z Dębowca na Skrzyczne w Szczyrku. Sercem roweru jest system Shimano Steps generujący moc 250 W i 70 Nm momentu obrotowego. Naładowana bateria o pojemności 500 Wh pozwoli na sporo zabawy w terenie. W zależności od trybu, który wybierzemy, możemy przejechać od 50 km do 120 km. Zawieszenie RockShox dające z przodu 150, a z tyłu 140 mm ugięcia zapewni odpowiedni komfort podczas zjazdów wymagających wyjątkowej kontroli nad rowerem. Przerzutka tylna Shimano XT gwarantuje bezproblemowe korzystanie z 11 biegów, a zastosowana kaseta 1146 daje nam duży zakres przełożeń. Koła zbudowane zostały na piastach Deore i obręczach o szerokości 40 mm i wyposażone w opony Schwalbe Nobynik 280. Dają one nam świetną trakcję i poczucie, jakbyśmy jechali nie na rowerze, a na motocyklu motocrossowym. Całość dopełniają komponenty Cross Racing Components. Próba dla Soila i Soila Boosta zostanie przeprowadzona tak samo. Start z linii, krótki, łagodny odcinek i wspinaczka pod stacją końcową w wyciągu na Dębowcu. Tam zawrotka i pozostanie już tylko mocne trzymanie kierownicy i zjazd ze stoku. Na koniec porównamy oba wyniki i będziemy mieli odpowiedź na powyższe pytanie. Jesteście ciekawi wyniku? Oglądajcie do końca. No dobra, to ja już jestem po małej rozgrzewce, a teraz pora zamienić słowa w czyny. Nie wygląda to zbyt kolorowo. Jedziemy. Do pokonania około 100 metrów w pionie. Po stoku Dębowiec w Bielsku. I powiem Wam, że już czuję, mimo że to dopiero początek, że to zaboli i będzie bolało nawet jutro, a może też pojutrze. I zaczyna się najgorzej. Do tego odpływy na stoku, które mocno wytrącają z rytmu jazdy. 17% i zaledwie 220 metrów od linii startu. Spróbuję jak najdłużej jechać w siodle, chociaż nie jest lekko, uwierzcie mi. Widzę już stację końcową wyciągu na Dębowiec, ale zastanawiam się, skąd tu brać siły na zjazd. Gdybym miał teraz pojechać jakąś fajną trasą, pełną hopek, korzeni, kamieni, zakrętów, kiedy muszę być maksymalnie skoncentrowany, no nie wiem, ciężko. W najstromszym odcinku komputerek wskazał 22%. To już naprawdę można odczuć. Tym bardziej jak jedzie się po stoku narciarskim pełnym małych dziurek, nierówności. A teraz fragment szutrową ścieżynką. Jeszcze kawałek, ale już czuję, jak pot spływa mi po czole. Nie jest lekko. Ale tak patrząc na ludzi na wyciągu, to wjeżdżam
tempem wyciągu, czyli chyba nie jest źle. Na ten moment prędkość to około 4,5-4 km na godzinę. Meta coraz bliżej, ale mięśnie dwugłowe łód pośladkowe mocno dostały. Tętno maksymalne 167. 550 metrów. Wow! Zboczyłem trochę z trasy. Tak się podnieciłem tym zjazdem. A teraz odpoczynek, tak. I kolejny odpływ z wodą. Teraz jest chwila, żeby odpocząć, odsapnąć, poczuć tak naprawdę. Wow! Wiatr żaga, ale tam zaskoczył mnie inny rowerzysta, który również mierzy się z tym podjazdem, aczkolwiek zygzakując, czyli tak jak łódka halsuje, kiedy jest słaby wiatr. Wkraczam linię z czasem 7:44. Wow! O! Ciężko, ale jest satysfakcja i to jest chyba w tym najważniejsze. Teraz chwila na odpoczynek. Biorę Soila Boosta i zobaczymy, jak to jest podjechać tak stromy stok na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym. Do zobaczenia! I teraz właśnie jestem po odpoczynku, zwarty, gotowy. Czuję się jak młody Bóg. Tętno obecnie to 85 uderzeń na minutę, czyli bardzo zbliżone, bo wtedy, kiedy startowałem, wynosiło ono 90 uderzeń na minutę. I zobaczymy, jak to będzie. Czas start. Ruszamy. Hop. Wow! No, od razu czuć mocnego kopa. Nie spodziewałem się, że aż tak. Dodam tylko, że system Shimano Steps, który jest w rowerze, na którym jadę, ma 3 tryby: Eco, Trail, no i Boost, ale stwierdziłem, że jednak zaczniemy od Boosta. Tętno 125, 16% nachylenia, już 130, 150, 160 metrów za mną. To nie jest tak, że ja się tu w ogóle nie męczę, bo nie jest to skuter. Ja tu muszę cały czas jechać. Muszę też dociskać przednie koło, żeby nie oderwało się ono od podłoża. No ale jadę 8-9 km na godzinę, więc jadę spokojnie, 2 razy szybciej niż na tradycyjnym rowerze, na bracie bliźniaku. Obstawialiśmy czas z Kamilem, jaki zajmie mi wjazd na górę na elektryku. Nie będę Wam mówił, ile on obstawił. Nie będę mówił, ile ja obstawiłem, ale muszę się chyba już przyznać do porażki, bo już za mną 350 metrów, a tętno 150. Nachylenie 17. Jeszcze kawałeczek. No robi to niesamowitą robotę. Ten silnik, moc 250 watów i myślę, że gdybym nie chciał tutaj robić takiego porównania, to mógłbym wjechać bez takiej delikatnej zadyszki. Jestem na płaskim już, ale jeszcze cały czas korzystam z Shimano Steps. Zawracam. No powiem Wam, że czas naprawdę, Kamil chyba miał nosa. Ale czas.
Najlepsze jest to, że praktycznie nie czuję zmęczenia i mógłbym teraz pojechać na jakieś wymagające ścieżki i wiem, że byłbym w stanie pojechać je bez błędów popełnianych przez utratę koncentracji. Fajnie, naprawdę fajnie. Dzięki, pozdrawiam, hej! Oba odcinki mierzone wyniosły około 1,3 km z przewyższeniem wynoszącym 100 metrów. Podczas próby na Soilu średnie tętno wyniosło 143 uderzenia serca na minutę, a na Soilu Boostie 130. Różnica wyraźna. Również jeśli chodzi o wartość maksymalnego tętna 163 Soil, 151 Soil Boost. Rower wspomagany silnikiem elektrycznym nie pozwolił się aż tak zmęczyć jak na rowerze napędzanym w 100% siłą mięśni. A jak wygląda pojedynek, biorąc pod uwagę czas obu przejazdów? Na Soilu Boostie udało się urwać aż 3 minuty na tak krótkiej próbie. To bardzo dużo i wynik w pełni nas zaskoczył. Jak sami widzieliście, ten podjazd to nie jest bułka z masłem. Soil Boost pozwolił mi zaoszczędzić sporo czasu i energii. Czy ten rower nadaje się dla Was? Zdecydujcie sami i dajcie znać w komentarzu, a ja tymczasem lecę jeszcze raz do góry.